Witajcie, witajcie, z tej strony Kain. Kontynuujemy naszą jazdę z Motor Town Behind the Wheel. Jesteśmy na dworcu autobusowym. Dziś sprawdzimy sobie pracę kierowcy autobusu. Mamy obecnie questa, który pokazuje nam, byśmy się przyjechali tym małym autobusem. W momencie, gdy wsiadacie do autobusu, pokazuje wam się takie okno. Tutaj macie informacje dotyczące nazwy linii autobusowej, trasy jej przejazdu na mapie, liczbę przystanków na danej linii oraz liczbę oczekujących pasażerów. Wybrałem linię szkolną do Sungsan, tak więc wjeżdżamy na peron. Kilka osób wsiadło, zamykamy drzwi i jedziemy. Całe szczęście, że w tej grze nie musimy sprzedawać pasażerom biletów. W obecnym questie musimy przewieźć 5 pasażerów. Dobra, przejdźmy do tego, jak tutaj działa praca kierowcy autobusu. Ta ikona dzwoneczka oraz charakterystyczny dźwięk są dla nas informacją, że na następnym przystanku któryś z pasażerów chce wysiąść. Tak jak w przypadku taksówek macie znacznik przeciążenia, poziom komfortu pasażerów i zegar, o którym powiemy sobie za chwilę. Omówimy sobie również te zmiany w rozkładzie jazdy. Dobra, przejdźmy teraz do omówienia najistotniejszego aspektu pracy kierowcy autobusu. Macie tutaj zegar, który zmienia się w zależności od waszego rozkładu jazdy. Można powiedzieć, że mamy 3 rodzaje zegarów. Tak jak w tym wypadku, za wcześnie, kiedy zegar odlicza nam do punktualnego przyjazdu na przystanek, na czas, w którym zegar pokazuje nam punktualny przyjazd i w tym właśnie zakresie czasu musimy wjechać na przystanek, oraz za późno, gdy jesteśmy spóźnieni. Zwróćcie uwagę, że zegar startuje dopiero w momencie opuszczenia obszaru przystanku. Dojechaliśmy na ostatni przystanek naszej linii i dostaliśmy nowego questa. Teraz jeszcze tylko trzeba wrócić. I najważniejsza informacja dotycząca jazdy autobusem. Rozkład jazdy zmienia się w zależności od waszego stylu prowadzenia. Jeżeli przyjedziecie na przystanek za wcześnie,
to czas się będzie skracał. Jeżeli będziecie się spóźniać na przystanki, to ten czas będzie się odpowiednio wydłużać. Kolejną istotną kwestią są statystyki miast. Tak jak tu widzicie, każda dzielnica ma swój własny status. I tak jak wykonaliśmy przewóz pasażerski dla Gangneung, mam nadzieję, że to dobrze wymówiłem, otrzymaliśmy 5% wzrost w przewozach autobusowych, co daje nam, uwaga, 5% wzrost populacji i procentowo wyższe wynagrodzenie w każdej pracy, którą będziemy wykonywać. I w tym momencie nam się wszystko nakręca. Gdy przewozimy pasażerów, wzrasta nam populacja. Gdy wzrasta nam populacja, zwiększa się liczba pasażerów. Gdy przewozimy większą liczbę pasażerów, więcej zarabiamy. Piękne, prawda? Tak więc pojeździmy jeszcze autobusami. Prawdopodobnie wbiliśmy poziom odpowiedni, by jeździć czymś większym. Tym samym ten autobus będzie mógł zmieścić więcej pasażerów. Auć, tym nie pojeździmy. No dobra, będzie ten Lilliput. I pojedziemy tę samą trasę do Sungsan. W ogóle zwróćcie uwagę, że ten autobusik ma tablicę informacyjną, która wyświetla nam nazwę linii. I w środku też są takie tablice informacyjne. Niezły bajer, co? No, litości. Pojedziemy na pusto. Słuchajcie, zbliżamy się do końca tego nagrania, tego filmu. Podejrzewam, że warto by było jeszcze powiedzieć parę ciekawostek i rzeczy, które moim zdaniem powinny zostać zmienione. Hello! Zwracajcie uwagę na liczbę zajętych i dostępnych miejsc. Szybka ciekawostka na temat tego autobusu. W rzeczywistości nazywa się Technobus Gulliver. Jest to autobus, który jest produkowany we Włoszech. Seryjnie on był od zawsze autobusem elektrycznym. I oczywiście czekamy na elektryfikację tego autobusu w grze. W grze został odpowiednio zmodyfikowany, żeby nie było problemów z licencją. Tutaj widzicie, jak rozkład jazdy stale się zmienia. A tutaj możecie zobaczyć, jakie korzyści będziecie otrzymywać w trakcie przyjeżdżania na przystanek na czas oraz korzyści z efektu miasta. Także jedną drobnostką, na którą bym chciał zwrócić uwagę, jest oświetlenie wnętrza autobusu. Jak widzicie, podczas włączania oświetlenia wewnętrznego zapalają się wszystkie lampki w autobusie. Niestety, nie ma możliwości, żeby podzielić sobie na oświetlenie kierowcy i oświetlenie przestrzeni pasażerskiej. Przez co, jak możecie zobaczyć, jest bardzo jasno, a tu możecie zobaczyć, jak to wygląda przy wyłączonym oświetleniu wnętrza. Tylko że wtedy również przestrzeń pasażerska ma zgaszone światła. I ostatnia, najważniejsza rzecz, wymagająca poprawy. Jak widzicie, nikt nie chce wysiąść na zbliżającym się przystanku. Tak samo nikogo na nim nie ma. A my, niestety, musimy się mimo wszystko na nim zatrzymać. Nie ma możliwości, by przystanek został zaliczony przez sam przejazd. A tu macie kolejny przykład.
Dojechaliśmy na dworzec, więc czas zakończyć przejazd. Hello? Thank you very much. Thank you very much. Jak widzicie, przejechanie całej linii dało nam zarobek na poziomie prawie 18 000 monet. Czy to dużo czy mało? Odpowiedzcie sobie sami. W grze znajduje się specjalny salon, w którym możecie zakupić autobusy oraz je zmodyfikować w warsztacie. Tylko pamiętajcie, że one wymagają odpowiedniego poziomu. A tutaj macie dokładną lokalizację tego salonu. I to już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić Wam, jak wygląda praca kierowcy autobusu w Motortown Behind the Wheel. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania o zawód kierowcy autobusu, piszcie komentarze. Chętnie na nie odpowiem.